i mówi tak, dobre śniadanie? Ja mówię, dobre. On mówi, no to kup mi. Ja mówię i tak jakoś mi coś przyszło do głowy. Dobra, kupię ci pod warunkiem, że zgadniesz skąd jestem. Zaplułeś. Zaplułem się. Zaplułem się. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, nocka przespana w wyśmienitych warunkach, za mną klimatyzacja. Nie ukrywam, zbawienna w tego typu klimacie, gdzie temperatura w ciągu dnia nawet może 40 stopni aktualnie wykręcić. Słuchajcie, zaczynamy nowy odcinek. Jest to ostatni odcinek z serii Gambias jak to daleko. I nie wiem, czy zauważyliście, ale na miniaturach przy napisie Gambia jest 2. Nie jest to przypadkowy numer, ponieważ jest to już moja druga wizyta w Gambii i po 12 latach podróżowania okazuje się, że ja wracam do krajów, w których już byłem. Więc żeby nie robić zamętu, postanowiłem, że na miniaturach, jeśli będę odwiedzać dany kraj 2., 3., 5. raz, to będę po prostu dawać liczbę, że wizyta 2, no to 2, wizyta 5, no to 5. Tak, żebyście się nie pomylili. Więc macie na miniaturze numer odcinka, macie numer wizyty w danym kraju i rzecz jasna w opisie pod filmem macie całą playlistę. No dobra, łóżko wygodne, poduszki wygodne, kołdra wygodna, w ogóle nie ma się do czego przyczepić. Nawet poziom czystości jest na tyle zaskakujący, że no jestem w szoku. Jestem w szoku. Ten pokój kosztował mnie jakieś 50 parę złotych za nockę. Na gambijskie warunki w zupełności normalnie, jednak trzeba zaznaczyć, że to jest przybytek, który został wybudowany dopiero rok temu przez Gambijczyka, który mieszka i pracuje, robi ogromne biznesy w Ameryce. Wiecie, jak lokalni mówią na niego? Mówią tak, no to jest ten Gambijczyk taki bogaty, ten hotel to jest taki bogaty, tam jest bardzo dużo pieniędzy. Jak wczoraj jadłem tą kolację swoją, no to właśnie miałem okazję posłuchać. Słuchajcie, łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej. Ja się zabieram klamoty, bo jest po 10, więc chciałbym już być w drodze i jechać w kierunku Senegalu, czyli jedziemy na wschód w stronę senegalską. To wszystko jest na tyle nowe, że oni nawet, wiecie, to się wydaje, jakby wczoraj skręcali, ale z czystością proszę zobaczyć. Dokładnie, no to jest Afryka. Tutaj, jeżeli coś nie jest na widoku, to tego się nie wyciera, tego się nie sprząta. Słuchajcie, muszę wam to pokazać. Czekaj, czy światło się pali? To jest Afryka. To myślenie. Zobaczcie, to jest ręcznik. To jest jeden ręcznik. Tak złożyłem, bo inaczej jak go powiesić. To jest Afryka. To jest duży ręcznik, bawełniany ręcznik. To jest taki ręcznik. I gość do mnie mówi, czy chcesz ręcznik? Ja mówię, że chcę ręcznik. A on do mnie mówi, no ale wiesz, ręcznik, to my później musimy ten ręcznik jeden prać w pralce, bo on tylko wchodzi do pralki, do tego bębna. Faktycznie tam pralka jest taka zwykła, nie? Standardowa. Ale kto mądry w hotelu daje taki ręcznik? W hotelu takim, który jest na afrykańskie warunki, kto daje taki ręcznik? To może takie ręczniki to są plażowe ręczniki, które otrzymuje się w hotelach 4- albo 5-gwiazdkowych. Ale kto w ogóle, robiąc biznes, myśląc o optymalizacji kosztów, kupuje taki ręcznik? Po pierwsze, on jest drogi, po drugie duży, nieporęczny, po trzecie, jak ktoś go zabrudzi tak, że nie da się tego wybielić, no to wyrzucasz drogi ręcznik. No komuś tutaj chyba na banie weszło. Ten gość, co mieszka w Stanach, chyba za grubo tam poleciał sobie. W sensie tam Amerykanie mają takie coś, że lubią duże. Tylko tutaj to się kompletnie nie kalkuluje. Tu nie trzeba potrafić liczyć, żeby to wiedzieć. Merci beaucoup. Bye bye. Klucz oddany, więc można ruszać w trasę. Ziomek mówi, security tutaj człowieku takie, że szok.
boczne wejście, nikt w ogóle nie pilnuje tego, każdy może wejść. To są właśnie takie, wiecie, afrykańskie warunki, w których naczarują wam czarusie, jak to Ela mówi, Polka z Gambii. I chcą jakąś większą cenę, nie? To są chłopaki, witam serdecznie. Tutaj przychodzę wczoraj wieczorem do tej pani zapytać o grzebień do brody, a pani mówi, mi przynosi tą żyletkę, żeby zgolić brodę. Zaśmiałem się, mówię, pani droga, ja to bym chciał najzwyczajniej w świecie po prostu móc poczesać, a nie ogolić. Coś zjemy. What's your name? Alu. Alu. He prepared the omelette. No proszę. Tutaj na takim lokalnym, że tak powiem, markecie. O, olej. Proszę bardzo i będzie jedzone. Oczywiście bagietka do tego. Zaraz herbatka miętowa, żeby to się ładnie ułożyło wszystko. I można dzień zacząć. Proszę. Nie jest to zdrowe, bo to jest, wiecie, że tak powiem, na dużym oleju. Tutaj chłopaki. Wiecie, że ja kupuję nie tylko tą kanapkę, ale ja kupuję też gazetę do poczytania, bo w Barcelonie coś tu się dzieje. Więc no, ja przynajmniej jestem na bieżąco, a wy? To jest z tego, Abril, Oktober, no smacznego. O, proszę. Sucha. Przydałoby się czegoś tutaj jeszcze dodać. Kolega soli nie dał. Co on myśli, że co, ja nie solę? Sosidła damy, keczupowego. Słuchajcie, naprawdę nie ma tutaj wykwintnej kuchni i dla wielu osób myślę, że to może być bariera w podróżowaniu po Afryce. Te smaki tutaj są powtarzalne. W buszu to jedzą ryż z olejem kokosowym albo z olejem z orzeszków ziemnych. I naprawdę, no to jest monotonia straszna. Kolega herbatkę przyniósł, od razu łyżkę tam prawie, że splunął, takie umył. Mówię, łyżki nie trzeba, no nie ogarnął. Mówię, cukru nie trzeba, też nie, bo oni tutaj, bez cukru tutaj nic nie idzie, nawet herbata. Tutaj co najmniej 3 łyżeczki, to jest taki standard. 3, 4. Cukrzyca w Gambii, oczywiście. Kierowniku. Stopień pierwszy, stopień drugi. Jak spojrzycie, to bardzo powszechne. Ta cukrzyca, ten cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, sacharoza przejmują Afrykę. Ja już to kolejny raz powtarzam, ale to jest przerażające. Jak ci ludzie uzależniają się szybko od tego dobrodziejstwa taniego. Młody się kręci, nie ma się kto nim zająć. To sobie chodzi, nie? Tutaj nie ma takiego, wiecie, takiego strachu, że ktoś ukradnie, że coś się stanie. Chodzi to chodzi. A oczy się przy nodze. No, mama odepnie. Ile on ma? Z 2 lata? W sumie może i nie. Wziął, rzucił na lewo. W Polsce? Jezu, zaraz ukradnął. Zaraz porwał. Zaraz tutaj co tego, się krzywda stanie. Im masz więcej tych dzieci, tym mniej ci zależy na tym, w sensie zależy, no tym mniejszą uwagę im poświęcasz. Masz większy luz. Zobaczcie, jakie te pieniądze są sfatygowane. I jeszcze ta w ogóle kultura tak ściskania tak pieniędzy, o tak. Niesłychane, zobaczcie, no. Po prostu ledwo widać ten banknot. Tak zniszczony, nie wiem, czy w Polsce przeszedłby. Zbieram się. Czekajcie, założę plecak. Zbieram się, woda na słońcu, jak ten. Merci beaucoup. See you, brother. Very delicious. You are boss. Idę łapać. Słuchajcie, akcje. Szkoda, że ja tego nie nagrałem. To się za szybko działo. Jem to śniadanie
I ziomek do mnie podchodzi i wpada, tak po prostu wpada do tego szałasu, gdzie jem. I mówi tak: dobre śniadanie? Ja mówię: dobre. On mówi: no to kup mi. Ja mówię, i tak jakoś mi coś przyszło do głowy: dobra, kupię ci pod warunkiem, że zgadniesz, skąd jestem. No i on tam zaczyna, już uśmiechnięty, że on zgadnie. 1, Ameryka. Mówię: nie. Niemiec. Mówię: nie. Szwajcar. Mówię: nie. I mówię: teraz to ty mi kupujesz drugą kanapkę. No nie miał zielonego pojęcia, ale jak mu powiedziałem o tym, że jestem z Polski, no to uwaga, on mówi: a Polska to jest stan w Stanach Zjednoczonych, że to jest Ameryka. Nie, mówię: ziomek, no to nie jest Ameryka, koleżko. Kurde, jaka tutaj zabawa. Uwielbiam Gambię, naprawdę. Drugi raz tutaj jestem i drugi raz mam bardzo pozytywne odczucia względem tego kraju. Kanapa dla strudzonego wędrowca. Tutaj robotę robią. Tu ziomek nie daje rady już tej taczki ciągnąć, to zaraz mu trochę pomożemy. Kurde, ciężko. Ile on ma? Może z 5 lat? Taczka taka, wiecie, to jest taka stalowa. Hello. I help you. Come on. I help. Yeah. I can help you. Nie trzeba pomocy. Ziomek się wydygał trochę. Chciałem mu pomóc, no. Co przecież, ja jedną ręką bym tą taczkę, wiecie, popchnął. Ale no, ziomek, komfort ziomka chyba bardziej ważniejszy niż pomoc, bo co ja będę? Zobaczcie. Bus szkolny dowiózł dzieciaki do szkoły, ale już nigdy nie odjechał. Witam serdecznie. Czy można tutaj sobie się dosiąść? Bez problemu? No to dosiądę się. Słuchajcie, dosiądę się. A taka. Tu postawię plecak i tu będę spoka. Przyjemne jest to, że tutaj jest taka kultura, że nie musisz stać z plecakiem przy samej drodze, z kciukiem, tylko standardem jest, że towar leży pod drzewem, a tylko ty od czasu do czasu podchodzisz pod drogę, jak widzisz, że coś jedzie, bo to nie jest tak, że cały czas coś jedzie. No autobusy będą jechać. W razie czego autobus też wchodzi w grę. Nie zamykamy się. Pamiętam kiedyś, jak podróżowałem, to poniekąd byłem taki ortodoksyjny w swoich autostopowych zamiarach i za żadne świętości nie brałem żadnego autobusu bądź transportu zorganizowanego, gdzie w 2019 roku przejechałem z Izraela przez Egipt, Sudan, Etiopię, Kenię, Tanzanię, Zambię, Botswanę do RPA. Zajęło mi to 4,5 miesiąca, szanowni państwo. Ale to jest głupota. Ja z perspektywy czasu wyciągam z tego wnioski i to jest głupota, bo pamiętajcie, że wszyscy, którzy zatwardziale myślą, niezależnie w jakiej kategorii, to zawsze mają pod górkę. Bo ja bym nie jechał 4,5 miesiąca wtedy, bo też książkę napisałem, Ludzie drogi dzięki temu, ale bym szybciej to zrobił i mniej bym się zmęczył. Ale to takie wnioski, wiecie, po latach, nie? Może ktoś z tego wyciągnie wiedzę dla siebie, może nie. Czasami warto popełniać błędy. W sensie nie czasami, tylko zawsze warto popełniać błędy, pod warunkiem, że wyciągniesz z tego dla siebie wnioski, bo dla każdego wniosek będzie inny. Plecak. Agent pośredniczący, łapanie stopa, no i brak ruchu w moją stronę. Ty, ale czemu ten agent siedzi centralnie naprzeciwko mnie? To jest jakiś widać szpieg. On specjalnie tutaj utrudnia autostopowiczowi egzystencję. Cofam się. Nawet wysłannik, że tak powiem, Allaha mi nie pomógł. Idę na przystanek ten. Cofam się, bo jest po prostu tak słaby. Już tutaj godzinę siedzę. Kilka w ogóle samochodów przejechało. Z pięć samochodów to jakaś pomoc UNICEF, takie tam szpitalowe i też te sprawy, ale nikt się nie zatrzymał. 10 pozostałych, no to jakieś taksówki. 5 pozostałych, no to jeszcze to jakieś takie, wiecie, osobówki, ale też się nie zatrzymały. Bardzo
że tak powiem, rotacja i skuteczność mojego kciuka. Że tak powiem, rzutem na taśmę. No nieudane. Idę tam postoję, zobaczymy, co się uda. Wyrzeźbić, że tak powiem. It's okay. Afryka zrobi z ciebie twardziela, mordo. Tutaj jedziemy kawałek, bo musimy stąd wyjechać, bo kurczę, widzicie? VIP klasa, VIP miejsce ma, morda. Naprawdę, tak. No. Co tam? What happened? Water. A, water. Sorry. Od morda napchał tutaj. Yes. Ale warunki. Już się przyzwyczaiłem po takim czasie w Afryce. Na mnie to nie robi wrażenia. Ale z drugiej strony podjadę z nimi kawałek. Niedużo. Nie ma co się tutaj, wiecie, śpieszyć. Taczkę ściąga z tego, z dachu. Wszystko tutaj wożą na dachu. Co dusza zapragnie. Cała wycieczka spakowana. Wyprawka do kina spakowana. Można lecieć. Można jechać. Na jednym przedziale siedzeń raz, 2, 3, 4, 5 osób. Dobrze jest. Opa. Tak skoczył na chopce, że towar spadł. Fajne jest to, że na prędkościomierz nie działa, więc nalepkę ma się tutaj, że Allah is one, że tam ogarnia prędkość. O, i tutaj już po 10 km jakaś awaria. No, znaczek popularnej marki odzieżowej plus 14 do szybkości. Tutaj koleżka na pełnym wypasie, VIP-owskie miejsce. Jakoś może dojedziemy te 100 km. Miasteczko przesiadkowe. Każdy coś chce sprzedać. Czy to bagietki, nie bagietki. Z każdej strony. Owoce, warzywa. Warzyw to chyba nie owoce. No. Bułki słodkie. To w sumie orzeszki jakieś. Daktyle. Walka. Kierowca odgania. Bo za dużo tego tutaj. Ale tak to tutaj działa. Zatrzymujemy się. Żołnierz zatrzymuje nas. Wyobrażacie sobie? Pytam się, dlaczego tak długo stoimy. A kolega mnie tutaj tłumaczy ze względu na to, że jeden z pasażerów wyrzucił skórkę od banana przez okno na ulicę. Czujecie? No i ten żołnierz się wkurzył i powiedział, że tak nie powinno to wyglądać. Ja mówię, wow, jaki mądry gość. I mówię, że dzięki temu wasz kraj będzie się lepiej i szybciej rozwijał. Super reakcja. Nie spodziewałbym się, zwłaszcza w krajach afrykańskich, no w Gambii, nie? Ale Gambia naprawdę zaskakuje na każdym kroku, pozytywnie. Wkroczyliśmy, szanowni państwo, na teren pawianów, szympansów. Tak jest, tutaj jest w Gambii dużo małpiszonów, a małpiszony są najgorsze. Mówię, że najgorsze ze względu na to, że taki małpiszon może ci po prostu do namiotu wleźć. Słoń ci nawet nie wlezie do namiotu, ale małpiszon, taki pawian, no to ci może zapakować. Takie pawiany i owce małe kradną małe kozy. Nawet i słyszałem historię, że jak było małe dziecko, to nawet taki pawian może porwać małe dziecko. W sensie to miało, wiecie, to się zdarzyło na wioskach.
Oni żyją tutaj obok tych pawianów. Postój 4768. Bierzemy, wysadzamy, kupujemy. Kurczę, ile tych postojów jest tutaj, wy sobie nie zdajecie sprawy. Brikama na wschodzie tutaj. No, zamykaj szefie. Kurde, mocniej. Coś tu nie poszło. 20 km i wysiadam. Czekajcie, będziemy się ewakuować. Thank you. Opa. Opa, merci, thank you. Bye bye. Tutaj sobie postawmy. Powiem wam tak, skomplikowana sprawa. Tutaj mój autobusik. Cała moja wycieczka, że tak powiem. Ja sobie tutaj muszę dychnąć. O kurde. Ziomek do mnie idzie, mówi: Białko, jak tam u ciebie? Ja mówię: dobrze, mordo, dobrze jest. Jesteśmy po środku, powiedziałbym, niczego. I powiem wam, że jest tak mały ruch uliczny w Gambii. To jest tydzień, jesteśmy w środku tygodnia. A jest tak źle, tak niedobrze. Coś tutaj jeździ. Oczywiście zaraz coś złapiemy. Ale z takich ciekawostek, co się dowiedziałem, jadąc w tym busiku, to gość do mnie mówi, że on tutaj jest z wioski i tutaj jak są te pawiany, te małpiszony, to oni je wyłapują jak są młode i trenują je. Czasami trenują po to, żeby jakieś owoce z drzew wysoko zrywały. Ale to już słyszałem. To tak z kokosami. Więc w sensie, no, że kokosy po prostu, wytrenowane małpy po prostu włażą i kokosy ściągają. A tutaj on mówi, że pestka totalnie w ogóle wytrenować. Pawiana mówi bez problemu najmniejszego. Co my tutaj robimy? Panie drogi, zobaczcie. Tutaj nic nie ma. To jest taka mała wioska, że naprawdę na dwóch dłoniach mogę policzyć mieszkańców. Jedna chata, druga chata, trzecia chata, czwarta chata, piąta. Koniec. Ja osobiście myślałem, że tutaj chociaż jakiś sklepik będzie. A tu ani widu, ani słychu. Albo nie ma, albo pozamykane. No to dziwnie. No nic, to tutaj w cieniu usiądę. Jak nie ma wody, nie ma jedzenia, nie ma nic, to co ja zrobię? Nie wyczaruję tutaj. Dobra, czy spróbujemy łapać stopa? Salam alejkum. Tutaj mój koleżka. Coś to jest u kogoś się zawinąć na tak zwany winkiel na nocleg. W takich wioskach problemu nie ma z noclegiem. Nie ma. Tutaj ludzie, wiesz, zapukasz do bramy, zapytasz, czy możesz postawić namiot, z życzliwością ci otworzą. Tak myślę. Nie robiłem tego jeszcze w tym projekcie, ale uważam, że tu by było bez najmniejszego problemu. Zważając też na to, że nie ma takiej bariery językowej. Że tutaj ten angielski jaki jest, taki jest, ale jest. Ta ekonomia jest tak po prostu, wiecie, w tyle, ale idą do przodu. Z plastikiem walczą, tego plastiku jest to ogrom. No i Gambia zaczęła walczyć z plastikiem. Zaczęła zdawać sobie sprawę z tego, że plastik zalewa ich kraj. Zresztą całą Afrykę. Zaskoczenie, zdziwienie, zażenowanie. Miks emocji w młodym człowieku, który jeszcze poznaje świat. No i Białko dopiero po raz pierwszy widzi, prawdopodobnie, a może po raz drugi. No więc przycupnął na chwil kilka, aby zaobserwować zachowanie obcego na jego ziemiach. Oswojony już po kilku chwilach, ale niezadowolony, bo może zająłem mu jego miejscówkę.
Aż ślina poleciała. Pomocowe jakieś pojechało. Same pomocowe jeżdżą i nikt... O, tam ambulans, tam w ogóle nawet ambulans złapali. No ja tutaj międzykulturowe tak zwane, że tak powiem, międzykulturowe relacje nawiązuję. Ojejku, ja tutaj utknąłem. Naprawdę. Złapałem autobus, ale głośno jak pierun. Trasa tym autobusem kosztuje 3 razy taniej niż ja wcześniej płaciłem. Za 100 km, moi drodzy, 3 zł. No pania mała. Komedia. Kolejne jakieś miasteczko. Ja to w przejściu siedzę. Jak ma kierownika autobusu przystało. Nie jest źle. Powiem wam, że bardzo dobrze idzie. Autobus jedzie średnio 90 na godzinę, nawet do 100. Ziomek się nie zatrzymuje wszędzie, gdzie mu machnął. Serwis zarąbisty, tanio i, że tak powiem, solidnie. Patrzcie, ten macha. No, po znajomości chyba się zatrzymał. Pierwszy raz tak w trasie. A widzicie, ten ziomek, którego mój koleżka tutaj zgarnął, to gość, który sprawdza bilety. Bez biletu nie pojedziesz. Nie pojedziesz. Jesteśmy w Basen. Mały kościółek, co jest takim, no, nawet w Gambii rzadkim widokiem, że tak powiem, z tego co zauważyłem. Zaraz wysiadamy. O, drodzy Państwo, po długiej przeprawie dzisiaj wylądowaliśmy w Basen. Czas najwyższy teraz, szanowni Państwo, nic innego zrobić jak zjeść, znaleźć kawałek kąta, że tak powiem, do życia i zorientować się, czy będzie namiot, czy będzie kąt. Tutaj wszystko masz. Stacje, banki, jedzonko, spawacza, sklepy z gazem, ze wszystkim. Słuchajcie, tutaj się dzieje. Te małe wioski w Gambii naprawdę są małe, a miasteczka są, powiedziałbym, takie, że możesz z sandała przejść w 10-15 minut. Przyjemne to jest, bo nie trzeba się głowić albo martwić o transport, że to wielkie. Tutaj chyba... O, jaki szmatek, kurde. Jakbyś spodni zapomniał, to nawet zobaczcie. Zaraz wam pokażę, jakie spodnie trekkingowe można kupić, bo ja już tutaj z daleka widzę. Kurde, wlazłem na ten... Zobaczcie, nie, to w sumie takie zwykłe, duży tutaj wybór. Good afternoon. Kurde, powiem wam, że ubrań więcej niż w Europie. Tu szefowa ma omlety, herbatki. Co dusz... szefowa przy tym... Hello, good afternoon. Fuuu. Zobaczcie, jakie tutaj, może zaraz kurczaka weźmiemy. Zobaczcie, jakie tutaj się udźce robią. Kurde, no. Dobrze to wygląda. Tutaj jest do przypraw. No właśnie, idę zapytam, co tu ten
Ale speluna. Komedia. Może gambijska, może senegalska, ciężko powiedzieć. My już stolik mamy, omlet zamówiony i nogę jeszcze weźmiemy sobie, zjemy. Kurczaka trochę. Mamy to, jest kanapeczka. O, z omletem. Cyk. O kurczę, czekamy jeszcze na kurczaka, żeby sobie zjeść z kanapką. Dziewczyny idą. I dostajesz nogi gotowej, tylko szef ci to obiera, żebyś tylko gotowe mięsko miał. 2 omlety z chlebkiem na oleju, no i cebulka z kurczakiem. Ale kurczak jest zrobione. Ojej. Cena jedzenia jest nieproporcjonalnie wysoka do ceny transportu. Za to zapłacę jakieś 14 zł. Nie chcę nic mówić. O, flaga Unii Europejskiej, minister zdrowia i rozwoju. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że zostało mi równowartość 12-14 zł, czyli tyle ile nic. Pani w restauracji trochę mnie, wiecie, że tak powiem, uczknęła. Zaplułem się. Zaplułem się. Żeby ona wiedziała, że ja mam 14-15 zł, to by miała bekę. I don't have money, to be honest. Only $200 dalasi. Just give me a change. Oh. She wants. They are closed. No. I forget to check. Is there? Is here? 14 zł. Czekajcie, bo tu koleżka mi pomaga. Próba pierwsza wymiany pieniędzy. Na szczęście. Okej. I will check there. Idę, zobaczę tego. Zasada pierwsza. Hajs zawsze mi schowany tak, żeby było ci nawet trudno go wyciągnąć. A zasada druga. Ale nie aż tak ciężko, żeby było go ciężko wyciągnąć. Ja go mam tak schowanego w taką folię, w taki papier. Tutaj sobie zapisuję, ile mniej więcej wyciągnąłem, żeby później mieć poczucie, ile taka przyjemność podróżnicza kosztuje. Czekajcie sobie tutaj, o. To jest stary dolar. Ciekawe, czy będzie chciał stary. Nie, dobra, nie będę ryzykować, bo to nie chce mi się gadać. Mam tutaj tyle dolarów, że chłopaki tyle na oczy nie widzieli. Dobra, wymieniamy i mamy hajs na nocleg i na jedzenie. U ziomka z cementem wymienione. Normalnie, bo żeby była jasność, to jest tak, że jak ktoś sprzedaje materiały budowlane, to znaczy, że to jest dziany gość. Przeważnie w 80% nie jest to Gambijczyk, tylko to jest albo Mauretańczyk, albo Egipcjanin, a może jeszcze nawet innej maści narodowości, że tak powiem. No i w takich miejscach najzwyczajniej w świecie ten obrót gotówki jest duży. No więc też ludzie, kiedy przyjeżdżają tutaj z zagranicy, bo się dorobili, że tak to określę, to też przywożą dolary albo euro. No i przychodzą do takich miejsc i płacą taką walutą, więc w takich miejscach też można wymienić. No zarąbiście. Poziom analfabetyzmu jest bardzo wysoki, więc jest bardzo duży rysunek, który obrazuje, o co chodzi. Sadzenie roślin dziś zabezpiecza nasze jutro. Piękne. Walka z podpaleniami, walka z ogniem. Empty forest, pusty las, empty stomach, pusty żołądek. Wszystko spoko, wszystko spoko. Idziemy za miasto, bo tam są jakieś 3 lodgie, tak się odmienia, loggia. To jest hotelik lokalny. Zobaczymy, ile zaproponują, że tak powiem, hajsiwa. Dziewczyny się kryją. Hello, good afternoon. Jedne się kryją, drugie się nie kryją. W sensie powiem wam, że ja osobiście mogę otwarcie powiedzieć, że nie rozumiem i wpływu islamu na styl bycia ludzi.
Nie kminię tego. Somalia, kobiety nigdy nie były zakryte. Iran, lata 70. jeszcze, kobiety nie były zakryte. Afganistan, zupełnie inaczej, pięknie ubrane, piękne stroje. A islam, przychodzący z Bliskiego Wschodu, przeważnie z Arabii Saudyjskiej i okolic, próbuje zdominować i zniszczyć ten dorobek kulturowy. Ten niestosowny wpływ islamu na kulturę i to, jak ludzie żyją, zachowują się. Ja jeszcze rozwinę ten temat, bo to jest bardzo ważny temat, żebyście byli świadomi. To nie jest tak, że kraje muzułmańskie były tak zakryte, w cudzysłowie oczywiście, niedosłownie, ale że były tak uciemiężone. Nie, w żadnym wypadku. Można powiedzieć, że kraje muzułmańskie były wręcz takie jak kraje chrześcijańskie. Otwarte. A nie narzucanie jakichś dziwnych zasad, które, wiecie, ludzi tłamszą w tych ich życiowych sferach. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj odcinek, bo baterie mi padają, więc po prostu zakończmy dzisiaj już tym takim akcentem. Ja idę jeszcze ogarnę miejscówkę do spania na spokojnie, żeby się gdzieś przekimać w dobrych warunkach, bo to jednak to jest plus. To daje dużo energii kolejnego dnia. Wcześniej bardziej stawiałem na namiot, a teraz nie wiem, czy robię się starszy, czy o co chodzi. W każdym razie idę ogarnę nocleg. Z wami się żegnam. Pamiętajcie, żeby zostawić zestaw podróżniczy, czyli łapka, komentarz i podanie odcinka dalej. Komentarz, nawet 2 komentarze. A co będziecie się rozczypać? Przecież to jest chwila, dosłownie 15 sekund zrobić 2 komentarze. I co? I trzymajcie się. Słyszymy się w kolejnej serii. Dlaczego mówię, że w kolejnej? Ponieważ kolejna seria, kolejny odcinek to już będzie początek serii z Senegalu, moi drodzy. Po raz 3 na kanale seria z Senegalu, bo inaczej nie mogę się ruszyć tam, gdzie chcę się ruszyć. No więc tak, to jest ostatni odcinek z Gambii. Zatem, moi drodzy, kłaniam się nisko, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się i bądźcie silni jak ten niedźwiedź albo niedźwiedzica. Ty, mordziula, a to nie bawu albo hipopotam? Możliwe. Kto to wie? Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się. No one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so,